Czołem, hej! Ja już jestem na Tajwanie i chciałem Wam pokazać, jak przebiegała podróż z Chin, z Shenzhen przez Hongkong właśnie tutaj na Tajwan, więc oglądajcie. Myślę, że to ostatni odcinek o podróżowaniu jako przemieszczaniu się. Kolejne odcinki będą już ze zwiedzania Tajwanu, a jest tu co oglądać, naprawdę piękny kraj. Także uzbrojcie się w cierpliwość, już niebawem będą odcinki turystyczno-przyrodniczo-krajoznawcze. No to jedziemy tutaj z panią do fabryki. Odebrała mnie z lotniska, aczkolwiek był problem, bo ona czekała przy innym wyjściu niż ja się pojawiłem, a mi oczywiście nie działał telefon, w sensie WhatsApp nie działa, LinkedIn też nie. Ale nieważne, jedziemy do fabryki. Ja się jeszcze nie zdążyłem przebrać, mam nadzieję, że mi się uda, ale chcę Wam coś pokazać na drodze. Czekajcie, obrócę kamerę. No akurat Wam chciałem pokazać, ile tu jest samochodów elektrycznych, ale akurat się porozjeżdżały. O, tam widzicie po lewej, nie? Ma zieloną tablicę, ten przed nami ma niebieską, czyli jest spalinowy. O, tutaj widać. Przed nami 3 samochody i wszystkie 3 elektryczne. Jeden wyprzedza, czy tam dojeżdża ze spalinowym napędem. No i stoimy na światłach i zobaczcie, same elektryki. Przynajmniej przed nami. Jestem teraz w Dongnan Station, to jest takie miasto satelita przy Shenzhen i za chwilę będę jechał pociągiem do Hongkongu. Natomiast problem jest taki, widzicie tam za mną, wszystko jest napisane po chińsku. Nie ma tutaj po angielsku informacji. Na szczęście numer pociągu się wyświetla. A więc po tym, o, właśnie wjeżdża. Nie wiem, jaki mam numer biletu, w sensie numer siedzenia, bo kupiłem miejsce przez aplikację Trip. Akurat poszło to bezproblemowo. Natomiast przysłali bilet na maila, którego już nie zdążyłem otworzyć. Ale tutaj bilety, wchodzi się na stację, jak mi powiedziano, po numerze paszportu, który trzeba było podać. No więc podałem paszport obsłudze i mnie wpuścili na peron. Więc wsiądę do jakiegoś wagonu, gdzie są miejsca, a potem się będę zastanawiał dalej. No więc wsiadłem do tego pociągu. Układ jest 3-2, jak widzicie. Akurat było jakieś miejsce, no to sobie zająłem. Natomiast te miejsca są numerowane, więc mówię, jest gdzieś, gdzie nie wiem gdzie. Podróż ma trwać do Hongkongu ile? 50 minut. Zobaczymy, jedzie do West Station, a ja powinienem na Kowloon wysiąść. Zobaczymy, czy to jest to samo. Jest przygoda, dzieje się. Bylebym tylko zdążył na samolot z Hongkongu do Tajpej, ale powinno być dobrze. O, jedziemy przez takie okolice. Natomiast no, pogoda jest zdecydowanie niesprzyjająca zwiedzaniu, bo co chwilę pada albo leje. Ten pociąg tutaj się dosyć wlecze, mogę powiedzieć, bo jedzie tylko 230 km na godzinę. Ale dzięki temu można coś obejrzeć. Natomiast co chwilę są tunele. O, akurat płotek jest dźwiękochłonny. Wjeżdżamy do stacji, która się nazywa Shenzhen Bay. Ten wysoki budynek to nie wiem, czy nie hotel. Ups, sorry. Przy czym Bay to znaczy północ, north, czyli Shenzhen Północna, ta stacja się nazywa. Ciekawi mnie, czy tu będzie kontrola paszportowa w tym pociągu, bo teoretycznie wjeżdża się na terytorium, znaczy nie teoretycznie, czekajcie, skończą zapowiedzi, tu się odezwę. No więc tak, wjeżdża się na terytorium Hongkongu, no bo jadę do Hongkongu, a miejscowi muszą mieć, jak się dowiedziałem, permit specjalny, czyli pozwolenie, żeby wjechać do Hongkongu. No to powinni w jakiś sposób te dokumenty sprawdzać. Zobaczymy, jak to będzie, dam znać. Infrastrukturalnie to rzeczywiście są wysoko, tak jak te budynki. Jechałem tym pociągiem do West Kowloon. Pociąg kosztował 60 zł.
czyli trochę taniej niż z Polski do Budapesztu, aczkolwiek też jest dużo bliżej. No i zastanawiałem się, czy będzie kontrola paszportowa. No i zobaczcie. No i zobaczcie, jest. Tutaj jest dla zagraniczników, a tam dalej jest dla miejscowych. Dobrze, tutaj widoczek na Hongkong i na tych budynkach wieczorem jest pokaz światła. One błyskają w takt muzyki. No ale nie pokażę wam, bo się spieszę na lotnisko. A spieszę się dlatego, że chciałem pojechać autobusem. No to jak znalazłem przystanek autobusowy, to się okazało, że żeby wsiąść do autobusu, trzeba mieć kartę kupioną, taką transportu miejskiego. Nie można kredytówką zapłacić w autobusie, ponoć można gotówką, ale oczywiście nigdzie nie było bankomatu. No to poszedłem do Service Center, żeby kupić tą kartę. No, nie pamiętam, jak ona się tam nazywa, nieważne. No oczywiście w Service Center to trzeba mieć gotówkę, a nigdzie nie było bankomatu. No więc idę na Airport Express, 3 razy droższy niż autobus, ale mam nadzieję, że będzie można kartą zapłacić i że zdążę na ten samolot, na Tajwan. Trzymajcie kciuki. To jakiś dramat. W tych biletomatach też nie można zapłacić kartą za metro na lotnisko. No przecież... No dobra, uprzejma pani mi powiedziała, że jak pójdę jeszcze dalej, tam będzie jakiś kantorek, w którym mi bilet sprzedadzą za pomocą karty kredytowej. No, człowiek się cały czas uczy. O, no a teraz jest oczywiście bankomat. A, jakby go nie można wcześniej znaleźć. Dobra, kłania się brak planowania. Trochę na rympał tu przyjechałem. Mam bilet. Za mną jest kantorek. Pociąg będzie za 10 minut. No, ale jakbym wiedział, to bym, albo inaczej, jakbym sobie poszukał, to bym gdzieś po drodze znalazł ATM i nie za $115 bym pojechał, tylko pewnie za 40. No, ale trudno. Będę wiedział na następny raz. Jadę tym pociągiem na lotnisko. Udało się, trudno, zapłaciłem trochę więcej, ale niech będzie. A tu macie widok na tyle, co mi się udało w Hongkongu pozwiedzać. Do niedawna nie wiedziałem, że jest taka linia lotnicza jak Greater Bay Airlines. A właśnie za chwilę nią będę leciał, zaraz pokażę. Dla tych szalonych ludzi, tak jak ja, którzy interesują się tematami lotniczymi, może to być ciekawy materiał. Greater Bay Airlines. Zobaczymy. Niby to miał być low cost, ale bagaż był w cenie, a jak go przyniosłem, to powiedzieli, że mogę wziąć go ze sobą na plecach. Nie wiem, czy to widać. No to jestem objuczony. Plecak z tyłu, plecak z przodu i jeszcze torebka. Obsługujący Wizera i Ryanaira już się cieszą. Zobaczcie, pierwszy raz coś takiego widzę. Wpuszczają na pokład za pomocą skanowania twarzy. Nie trzeba żadnych kart pokładowych przykładać. Jeszcze raz zobaczcie, pan idzie, maskę musiał zdjąć, no dobra, pani idzie. Idą, patrzą się i bramka ich wpuszcza. Fajne. Dobra, to idę dalej. O, jakie są ładne panie. Hello, good afternoon. Sure. No i zobaczcie, tak to wygląda. Płaskie fotele, bez ogłówków. Dobra, zobaczymy, co będzie dalej. Ale panie uśmiechnięte. Co ciekawe, prosiły o kartę pokładową, bo można było podmienić twarz i za kogoś innego, nie? Myślę sobie, że nazwa kanału Jakub w podróży dobrze odzwierciedla to, co się dzieje. No bo już wylądowałem właśnie w Tajpej, czyli byłem licząc przesiadki, Brzeclaw, w Budapeszcie, w Chongqing, w Shenzhen, no właśnie, to miasteczko pod Shenzhen, to mi się zapomniało, no dobra, w Hongkongu i teraz jestem w Tajpej. No i teraz parę dni tutaj będę, zobaczymy jaka pogoda, mam nadzieję, że przez weekend uda się coś zobaczyć poza służbowego. Trochę odpocząć i pożyć. No to na razie do następnych odcinków.